Zarządzanie strachem. Perspektywy czasowe potencjalnego konfliktu Rosja-NATO. W części pierwszej przedstawiłem różnice pod kątem militarnym Rosji i NATO. Teraz zapraszam na część drugą analizy. Jakie są więc perspektywy czasowe? Większość analiz militarno-politycznych wskazuje, że przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat Rosja nie będzie zdolna do skutecznego ataku na NATO. Agencje wywiadowcze NATO, Niemiec, Polski czy krajów bałtyckich oceniają, że poważne przygotowanie Rosji do inwazji może zająć 5 do 10 lat. Na przykład duńskie służby przewidują możliwość wielkiej wojny w Europie dopiero po 2030 roku. Do tego czasu słabe punkty rosyjskiej armii, braki technologiczne, długi czas budowy nowych jednostek, trwająca modernizacja będą utrzymywały ją w gorszej kondycji niż NATO. Jednocześnie Sojusz zamierza jeszcze wzmocnić gotowość. Pentagon planuje podnieść liczbę szybko rozmieszczalnych wojsk na wschodzie Europy do co najmniej 300 000, włączając rezerwy, a Europę zaplanowano na strategiczny wzrost produkcji amunicji i sprzętu. Oznacza to, że do roku 2030 pełnoskalowy atak Rosji na całe NATO pozostaje bardzo mało prawdopodobny. Rosja musiałaby przezwyciężyć sankcje, odbudować przemysł, wyszkolić żołnierzy i zorganizować logistykę, co zajmie co najmniej kilka lat. Możliwe wsparcie militarne dla Rosji. Iran. Teheran już udostępnia Rosji drony Szahed i krótkodystansowe rakiety balistyczne Fatha 360. Te pociski mają zasięg około 75 km i pozwalają Rosji oszczędzać własne rakiety średniego zasięgu. Gdyby wsparcie Iranu wzrosło, Rosja mogłaby rozszerzyć operacje uderzeń taktycznych, np. przerzucać Fatha 360 do samolotów lub podwodnych wyrzutni, co jednak nie zmieniłoby zasadniczo układu sił. Iran nie dostarczy cięższych systemów, a duża odległość i embargo morskie, baza w Murmańsku jest daleko, ograniczają ilość dostaw. W każdym razie wzmożona pomoc Iranu zwiększyłaby rosyjską zdolność atakowania celów naziemnych bez angażowania droższych rakiet średniego zasięgu. Korea Północna. Pjongjang od 2023 roku dostarcza Rosji przede wszystkim ogromne ilości amunicji artyleryjskiej. Ukraińskie źródła wskazywały, że nawet 60% pocisków wystrzeliwanych przez armię rosyjską pochodziło z Korei Północną. Dzięki temu Rosja mogła złagodzić własne braki w pociskach. Jednak większość tych pocisków jest przestarzała i zawodna. Raporty wskazują około 1/4 awaryjności. Ewentualne dalsze wsparcie Korei Północnej dostarczyłoby Rosji więcej materiałów wybuchowych, ale jakościowo to niewiele zmieni. Ponadto każdy nowy krok Pjongjangu w stronę pełnoskalowej współpracy militarnej natychmiast pogłębiłby izolację Korei na arenie międzynarodowej. Chiny. Pekin dotychczas oficjalnie nie włączył się do wojny, ale zapewnia Rosji tam krytyczną pomoc ekonomiczną, szczególnie w postaci handlu i transferów technologii dual use. Przykładem może być budowa linii produkcyjnej do rosyjskich dronów z udziałem chińskich inżynierów. Gdyby Chiny zdecydowały się na bezpośrednie wsparcie militarne, np. przekazanie Rosji zaawansowanych maszyn, samolotów bojowych, radary, okręty, albo współdziałanie w lotnictwie i marynarce, to zmieniłoby układ sił radykalnie. Strategiczna analiza wskazuje, że Stany Zjednoczone i Europa miałyby wtedy bardzo trudne zadanie prowadzenia wojny przeciwko dwóm rywalom jednocześnie. Oficjalne zaangażowanie Chin w konflikt europejski oznaczałoby eskalację do wojny globalnej. W praktyce jednak Chiny ograniczają się raczej do utrzymywania przyjaznych relacji i zapełniania luk w rosyjskim przemyśle, nie przekraczając czerwonych linii. Wnioski. Połączenie wszystkich analiz wskazuje, że bez natychmiastowego wsparcia zewnętrznego w postaci wydatków na zbrojenia, dostępu do nowoczesnych technologii i szybkiej odbudowy logistycznej, Rosja nie zdoła przeprowadzić pełnoskalowego ataku na NATO w najbliższych latach, co najmniej do końca dekady. Rosyjskie zasoby sprzętowe i kadrowe są mniejsze, a Sojusz wyraźnie wzmacnia swoją obronę. Jak podsumowuje jeden z raportów Al Jazeery, NATO ma lepszych wyszkolonych żołnierzy i lepszy sprzęt. Przewaga technologiczna i interoperacyjna Sojuszu sprawiłaby, że NATO szybko zwycięży w każdej konwencjonalnej wojnie. Dopiero w dalekiej przyszłości, jeśli Rosja odbuduje się po wyczerpującej wojnie na Ukrainie i choćby częściowo obejdzie sankcje, scenariusz agresji na pełną skalę mógłby stać się realniejszy. Jak przedstawia raport Matematyka,
jest przeciwko scenariuszowi ataku Rosji na państwa lub jedno państwo NATO, co nie oznacza, że próby testowania granic nie będą przeprowadzane. Dzisiejszy świat opiera się na przepływie pieniądza, interesach firm ponadnarodowych i eskalacja militarna w kierunku III wojny światowej nikomu nie jest potrzebna. O wiele większym zagrożeniem jest rozsypujący się system finansowy świata. Dodruk pustego pieniądza wielokrotnie przekroczył dopuszczalne normy i to już powoduje zmiany, które odczuje każdy z nas. O tym jednak powstanie kilka jak nie. Kilkanaście odcinków raportów i analiz, by lepiej zrozumieć te zmiany i przygotować się na nie. Zachęcam do subskrypcji, aby na bieżąco śledzić kanał i pogłębiać wiedzę o świecie, w którym dane nam żyć. Źródła. Dane liczbowe i analizy pochodzą z najnowszych raportów i artykułów eksperckich. Każde stwierdzenie w raporcie jest udokumentowane przywołanymi źródłami.